Witam wszystkich ogrodników. Wczesna wiosna to czas, kiedy ziemia budzi się do życia po długiej zimie, a my jako ogrodnicy mamy okazję zacząć nasze prace w ogrodzie. Co prawda, pogoda bywa jeszcze bardzo kapryśna. Słoneczne dni przeplatają się z zimowymi przymrozkami, co utrudnia wysiew wielu warzyw. Ale nie martwcie się. Dziś opowiem Wam o roślinach, które świetnie radzą sobie z niskimi temperaturami. Zaczniemy od bobu. Bób to warzywo, które kiełkuje już w temperaturze 3-4 stopni i znosi przymrozki do -5 stopni. Im wcześniej go wysiejemy, tym lepiej będzie się rozwijał. Podobnie groch, który również dobrze znosi chłód i przynosi większe plony, gdy jest wysiany wcześnie. Cebula siedmiolatka to kolejne warzywo, którego uprawę możemy zacząć wczesną wiosną. To wieloletnia roślina, która może pozostać na jednym miejscu nawet przez kilka lat. Możemy ją siać bezpośrednio do gruntu już teraz, wybierając stanowiska słoneczne lub półcieniste. To jest cebula wysiana w zeszłym roku. Mamy połowę marca i już wypuszcza szczypior. Warto więc wejść w posiadanie tego warzywa. Proponuję również odmianę Red Toga o niespotykanym czerwonym kolorze. Kolejnym warzywem jest czosnek. Wybieramy odmianę Jarę i sadzimy je najpóźniej do 10 kwietnia. Czosnek Jary daje mniejsze główki, ale jest łatwiejszy w przechowywaniu. Nie zapominajmy też o czosnku niedźwiedzim, który lubi zacienione i wilgotne miejsca. Przejdźmy do warzyw korzeniowych. Scorzonera, znana też jako wężymort, kiełkuje w niskich temperaturach i najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych. Pasternak to kolejna roślina, która wytrzymuje przymrozki do -8 stopni. Ponieważ bardzo długo wschodzi, warto zaznaczyć rzędy, wysiewając go razem z rzodkiewką. Pietruszka i marchew to kolejne warzywa, które możemy siać już teraz. Pietruszka znosi krótkie mrozy, a marchew potrzebuje nieco cieplejszej gleby. Wybierajmy wczesne odmiany, aby cieszyć się szybszymi zbiorami. Rzadko uprawianym warzywem, które można z powodzeniem siać już wczesną wiosną, jest brukiew. Brukiew to warzywo korzeniowe, które lubi chłodniejsze warunki i jest odporne na przymrozki. Do rozpoczęcia kiełkowania potrzebuje temperatury 1 do 2 stopni Celsjusza. Dlatego właśnie wczesna wiosna jest doskonałym czasem na jej wysiew. Szpinak jest warzywem, które warto wysiewać wczesną wiosną ze względu na jego odporność na przymrozki. Jest to roślina, która dobrze rośnie w chłodniejszych warunkach i nie boi się niskich temperatur. Dlatego też, wysiewając szpinak już na początku sezonu, mamy pewność, że roślina szybko się rozwinie i będzie mogła zacząć dostarczać nam świeże liście do spożycia. Rzodkiewka. Ona również z powodzeniem może być wysiana już wczesną wiosną. Jest to jedno z pierwszych warzyw, które możemy zacząć uprawiać po zimie, gdy tylko ziemia zacznie się rozmarzać. Rzodkiewka jest bardzo odporna na przymrozki, dlatego idealnie sprawdza się jako roślina na wiosenne wysiewy. Mówiąc o rzodkiewce, nie sposób pominąć rzodkwi. Jest to warzywo podobne do rzodkiewki, ale większe i bardziej ostre w smaku. Również rzodkiew jest odporna na wiosenne przymrozki, co sprawia, że można ją wysiewać już na początku sezonu ogrodniczego. Może być uprawiana zarówno na grządkach, jak i w doniczkach na balkonie. Obie rośliny są łatwe w uprawie i nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy regularnie podlewać je i zapewnić odpowiednie oświetlenie, aby mogły rosnąć zdrowo i bujnie.
Dzięki nim możemy cieszyć się świeżymi, aromatycznymi warzywami już na początku sezonu. Mizuna i rukola to kolejne propozycje na wczesne wysiewy. Obie rośliny szybko rosną i są odporne na przymrozki. Mizuna jest łatwa w uprawie i pięknie wygląda, a rukola nadaje się zarówno do miejsc słonecznych, jak i półcienistych. Por i cebula to warzywa, które możemy siać bezpośrednio do gruntu, choć najczęściej uprawia się je z rozsady. Wybierajmy odmiany odporne na przymrozki, aby cieszyć się zdrowymi plonami. Jeśli chodzi o por, odmianami odpornymi na przymrozki są odmiany późne, to znaczy zimowe. Wczesną wiosną wysadzamy też cebulę dymkę. Pozwoli nam to zbierać wczesny szczypior, a później dorodną cebulę. Warto pamiętać też o wysianiu kalarepy. Ona również jest rośliną mrozoodporną, dlatego można ją już siać w marcu lub na początku kwietnia, gdy temperatura gleby wynosi około 5 do 10 stopni Celsjusza. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uprawie kalarepy, zachęcam Cię do obejrzenia filmiku na ten temat. Karta właśnie ukazała się w prawym górnym rogu i jest dostępna na końcu opisu. Planując wczesnowiosenne wysiewy do gruntu, istotne jest pamiętanie o kilku ważnych kwestiach, które mają wpływ na jakość i efektywność naszych prac. Jednym z kluczowych czynników jest stan gleby, która powinna być odpowiednio rozmarznięta i niezbyt mokra. Przed przystąpieniem do siewu warto sprawdzić, czy ziemia jest już wystarczająco rozmarznięta. Gleba zbyt zimna może spowodować opóźnienie w kiełkowaniu nasion oraz prowadzić do osłabienia roślin. Dlatego warto poczekać, aż temperatura ziemi wzrośnie do odpowiedniego poziomu, co zapewni lepsze warunki dla wschodzących roślin. Kolejnym istotnym aspektem jest wilgotność gleby. Zbyt mokra ziemia może utrudniać proces siewu oraz prowadzić do zgnilizny nasion. Dlatego warto upewnić się, że gleba jest odpowiednio osuszona przed przystąpieniem do pracy. Choć marzec bywa nieprzewidywalny, możemy śmiało siać wiele warzyw. Pamiętajmy, aby przygotować białą włókninę na wypadek drastycznych zmian pogody. Jest to niedrogie zabezpieczenie, a może uratować nasze uprawy. Napiszcie w komentarzach, jakie warzywa Wy siejecie o tej porze roku. Odsyłam Was jeszcze do mojego starszego filmiku, gdzie niby mówię o tych samych warzywach, ale zdradzam więcej szczegółów co do ich uprawy, głębokości siewu. Karta tego filmu właśnie ukazała się w prawym górnym rogu i jest dostępna na końcu opisu. Dziękuję za uwagę, życzę Wam udanych wysiewów i obfitych plonów. Do usłyszenia!